Cześć, nazywam się Krzysiek Baran. Chciałem dzisiaj w kilku minutach powiedzieć, po co tak naprawdę integrować system klasy PDM z systemem ERP. Z jednej strony mamy narzędzie wykorzystywane przez konstruktorów, technologów, designerów w celu uporządkowania swojej pracy, w celu spięcia rytmu pracy, rytmu powstawania projektu w jeden wspólny obiekt dokumentacji, a jednocześnie zautomatyzować wiele często powtarzanych czynności. Efektem pracy konstruktora, inżyniera jest lista materiałów, BOM konstrukcyjny, który w jakiś sposób musi zostać przeniesiony do systemu ERP. System ERP, można powiedzieć, system nadrzędny, sterujący całym przedsiębiorstwem, pozwalający uporządkować procesy, począwszy od sprzedaży poprzez logistykę, kontrolę magazynów, finanse, a także przygotowanie produkcji, a także serwis. Jak powiedziałem, służy do zarządzania całą firmą. I tu nam się pojawiają pewne problemy. W jaki sposób praca, która została zrealizowana przez inżyniera, ma zostać przeniesiona do systemu ERP? Innymi słowy, model 3D utworzony przez inżyniera, przeniesiony na tabelaryczne wartości do systemu ERP. Wiele firm sobie z tym radzi po prostu ręcznie, przepisując dane z jednego systemu do systemu drugiego, posługując się tabelami przejściowymi, posługując się plikami Excel. Natomiast jest na to zupełnie bardzo prosty i oczywisty sposób. Po prostu oba te systemy można zintegrować i w sposób automatyczny i bezbłędny przede wszystkim przenieść dane z jednego systemu do systemu drugiego. Jak działa ten konektor? Już pokazuję. Multi-Connector PDM ERP jest autorskim rozwiązaniem Solid Expert. Składa się z trzech zasadniczych modułów. Moduł pobierz, pozwalający na pobranie atrybutów do plików części, złożeń plików SolidWorks. Moduł wyślij, umożliwiający wysłanie pełnej struktury produktu do systemu ERP, a także moduł PDM Connector osadzony w tym przypadku w oprogramowaniu Microsoft Dynamics Nav, pozwalający na przetworzenie otrzymanej struktury systemu PDM. W pierwszej kolejności omówię moduł pobierz, który jest osadzony w środowisku SolidWorks. Występuje po prawej stronie interfejsu SolidWorks w oknie zadań. Składa się on z kilku podstawowych elementów. W pierwszej kolejności użytkownik otrzymuje informację, czy jest połączony z prawidłową przechowalnią PDM oraz czy jest połączony ze swoim systemem ERP. Tutaj dodam, że Multi-Connector łączy się praktycznie z każdym rozwiązaniem ERP. Ważne, aby taki system był osadzony na konkretnej bazie danych, czy to jest SQL, Oracle, czy inna baza danych. Bez problemu jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią konfigurację systemu. Istotnym elementem tego modułu jest wyszukiwarka. Użytkownik może wyszukać element po frazie, a także po indeksie materiałowym, jednostce miary, kodu grupy, bądź innej wskazanej przez użytkowników jednostce, która jest zdefiniowana na karcie zapasu w systemie ERP. Oczywiście w przypadku, kiedy dany element jest często wyszukiwany, niech to jest na przykład wskazany arkusz blachy, użytkownik może zapisać taki element jako ulubiony po to, żeby za każdym razem nie wpisywać tych samych danych. Dostępna jest również historia oraz podstawowe parametry użytkowania. W momencie, kiedy dany indeks został już wyszukany, użytkownik ma możliwość wpisania wyszukanych danych do właściwości dostosowanych plików lub aktualnej konfiguracji. Następnie wybiera polecenie wpisz indeks. Interfejs, jak widać, bardzo prosty i przejrzysty. Pokażę działanie tego modułu w dwóch przypadkach. W pierwszej sytuacji wprowadzimy dane do części zakupowej, do części, która jest elementem bibliotecznym. Innymi słowy, można powiedzieć czynność, którą wykonujemy raz na jakiś czas, oraz w drugim przypadku, kiedy wpisujemy indeks surowcowy, indeks materiału, z którego dany element zostanie wykonany, na przykład w ramach naszej organizacji. Zatem
Przejdę do pierwszego elementu. Będzie to śruba. Otworzę element. Tutaj ważna informacja, aby taki element był wyewidencjonowany po to, żebyśmy mogli zapisać otrzymane dane z systemu ERP do pliku części. Jak widać, w tej chwili mam tylko częściowe informacje we właściwościach dostosowanych. Widzę, że na etapie projektowania został wprowadzony opis śruba M8×70. Z punktu widzenia konstrukcyjnego może to być wystarczająca informacja, lecz choćby na potrzeby późniejszych zakupów już niekoniecznie. Dlatego wykorzystam sobie ten opis, który został już zdefiniowany przez konstruktora. W wyszukiwarce modułu pobierz wpiszę tylko M8×70. Jak widać, bardzo szybko dostałem informację o dostępnym zapasie zdefiniowanym w systemie ERP wraz z szerszym opisem i dodatkowymi informacjami jak kod towaru oraz jednostka miary, według której zamawiane są poszczególne komponenty. Jak już powiedziałem wcześniej, możemy te atrybuty rozbudowywać o dowolną liczbę elementów w zależności od tego, jakie atrybuty zostały zdefiniowane na karcie pliku. Zaznaczam wybrany element i wybieram polecenie wpisz indeks. Oczywiście dostaję również od razu potwierdzenie, że dane zostały pomyślnie wpisane do mojego pliku, co również mogę sprawdzić wchodząc do właściwości dostosowanych mojego pliku. Widzę, że został wypełniony indeks, nazwę, jednostka oraz kod grupy. Dane zostały wpisane bez potrzeby wychodzenia z oprogramowania SolidWorks, bez potrzeby uruchamiania systemu ERP, a co najważniejsze, bez konieczności kopiowania z jednego systemu do drugiego systemu informacji. Konstruktor ma dostęp do systemu ERP, do jego istotnych elementów bezpośrednio w oknie SolidWorks. To jest pierwszy przypadek, kiedy wpisaliśmy dane do właściwości dostosowanych elementu bibliotecznego. Drugi przypadek, kiedy będziemy chcieli wprowadzić indeks surowcowy materiału, z którego zostanie wykonany ten element. Jest to obudowa chwytaka. Sam model został dostarczony przez producenta oprogramowania SolidWorks jako model demonstracyjny nożyc często wykorzystywanych przez służby ratownicze. Można powiedzieć, że zasada pracy jest bardzo podobna. Również wprowadzam zapytanie do systemu ERP, tylko w tym wypadku nie będę się już posługiwał konkretnym opisem elementu, bo takiego zapasu w systemie ERP nie mam. Jest to element, który został na nowo projektowany. Natomiast chciałbym określić materiał, czy wręcz zapas, z którego ten konkretny element zostanie wykonany. Ja wiem, że ta obudowa ma zostać wykonana z aluminium. I jak widać, na frazę aluminium dostałem trzy wyniki z systemu ERP. Jeden wiersz mnie bardziej interesuje, jest to stop aluminium, określony gatunek i podobnie jak w poprzednim przypadku wybieram polecenie wpisz indeks. Automatycznie mogę zobaczyć, że te dane zostały wprowadzone do właściwości dostosowanych plików SolidWorks. Przebudowywuję dokument, Ctrl+Q, zapisuję dokument, przebudowywuję i mogę swoją pracę w systemie SolidWorks zakończyć. Tak pokrótce wygląda moduł pobierz. Następnie przejdę do modułu wyślij. Oczywiście przed tą czynnością zaewidencjonuję moją pracę w systemie PDM, tak aby wszystkie zmiany również zostały wprowadzone i zapisane w bazie danych.
Moduł wyślij wywołujemy bezpośrednio z okna Windows Explorer. Mogę je wywołać, to polecenie, za pomocą menu narzędzia wyślij bomb do ERP. Oczywiście wcześniej muszę wskazać konkretny plik, którego strukturę chcę wysłać do systemu ERP. Może to być plik części, może to być plik złożenia. Oczywiście to od użytkownika zależy, dla jakiego komponentu będzie wysyłał tą strukturę. Również tą samą operację mogę wykonać bezpośrednio z prawego klawisza myszy, wybierając polecenie wyślij bomb do systemu ERP. Co się w tej chwili dzieje? Zostaje wywołany nasz multikonektor, który aktualizuje strukturę dokumentu i dostajemy pełną informację na temat naszego produktu. W sposób niemal wizualny widzimy strukturę naszego komponentu, widzimy jakie części złożenia znajdują się w strukturze naszego głównego produktu. Co więcej, mamy dostęp do wizualizacji tego komponentu na podstawie wygenerowanych miniatur w systemie SolidWorks. Automatycznie możemy wyświetlić sobie również w module wyślij, jak konkretnie wygląda ten komponent. Co więcej, moduł wyślij konwertuje płaską strukturę złożenia na tak zwaną strukturę rodzic-potomek, gdzie dla każdej części mogę podglądnąć, który komponent, które podzłożenie jest rodzicem danego elementu, co również później pomaga w identyfikacji komponentu. Oczywiście dodatkowo na poszczególnych kolumnach znajdują się informacje o indeksach, znajdują się informacje o innych atrybutach, które zostały pobrane z systemu ERP lub zostały wygenerowane bezpośrednio w SolidWorksie, jak ilości, jak rewizja części, która została zatwierdzona, a także linki do plików, na przykład rysunku, pliku części, które również mogą być dostępne później w systemie ERP. Dodatkową informacją jest fakt, że multikonektor moduł wyślij pozwala również na generowanie norm materiałowych. Jeżeli w Państwa organizacjach takie normy są generowane, możemy Wasz istniejący algorytm zaimplementować również do konektora po to, żeby te normy nie zostały wyliczane ręcznie, tylko w sposób automatyczny. To, co jest istotne, na etapie przygotowywania takiej struktury następuje również jej walidacja. Jeżeli struktura jest poprawna, nie mamy żadnych pól w kolorze czerwonym, możemy po prostu wysłać tą strukturę do systemu ERP. Ważne oczywiście, aby było takie połączenie ustawione, co już widzimy na etapie modułu pobierz. Dostajemy potwierdzenie, że eksport został wysłany i w tym momencie można powiedzieć, praca konstruktora może się zakończyć. Jak łatwo zauważyć, na tym etapie praktycznie w ogóle nie dotykałem systemu ERP, nie musiałem uruchamiać innego oprogramowania. Co ważne, nie musiałem dokonywać żadnych eksportów do zewnętrznych plików po to, żeby później je uzupełniać czy wtłaczać do systemu ERP. Komunikacja odbywa się na poziomie baz danych. Informacje wygenerowane w systemie PDM zostały wtłoczone do systemu ERP, co właśnie za chwilę pokażę. Zamykam moduł wyślij, przechodzę do systemu ERP. Jak powiedziałem na wstępie, system, który wykorzystuję w tym celu, jest to Microsoft Dynamics Nav, do którego przygotowaliśmy specjalny moduł PDM Connector pozwalający na przetworzenie otrzymanego importu z systemu PDM. W pierwszej kolejności przygotowaliśmy prosty interfejs, który w jednym miejscu zbiera wszystkie eksporty, które zostały wysłane przez zespół konstruktorów do systemu ERP. W moim przypadku jest to ID 173, ten numer został również potwierdzony w momencie wysłania tej struktury do systemu ERP. I również widzę, że status tego importu jest określony jako nowy. W dolnej części interfejsu mam podgląd do wierszy, które zostały wyeksportowane z systemu PDM.
Jeżeli chciałbym zobaczyć szczegółową strukturę, wybieram polecenie pokaż strukturę i tu mam dostęp do wszystkich elementów, do pełnej struktury, która została utworzona w SolidWorks, a później wyeksportowana z PDM do systemu ERP. Interfejs został przygotowany zgodnie z tym, który jest zorganizowany w oprogramowaniu Dynamics Nav. Podobne ikony, bardzo czytelne i przejrzyste. Co użytkownik może zrobić? W pierwszej kolejności po pierwsze może przypisać parametry domyślne. Innymi słowy, przypisać parametry, które są określone na kartotece zapasów w systemie ERP do danych, które zostały zaimportowane z systemu PDM. W tym momencie użytkownik dostaje informację, po pierwsze, czy zapas, który został zaimportowany, już istnieje i ma swoją kartotekę w systemie ERP, czy być może musi zostać na nowo założony. Jak widać w moim przypadku, dla niektórych elementów takie zapasy już istnieją, zapewne są to zapasy, które dotyczą elementów bibliotecznych. Ponadto mam dodatkowe informacje, zaktualizowane opisy dla elementów, które są projektowane i produkowane w ramach mojej organizacji. Został dodany numer materiału, zapasu, z którego ten element będzie wykonywany. Taka sytuacja miała w momencie, kiedy dodawałem indeks materiałowy dla obudowy chwytaka, która jest projektowana i wykonywana na potrzeby tego przykładu, a ponadto zostają uzupełnione dodatkowe informacje, jak na przykład szablon zapasu, czy też metody uzupełnień produktu. Możemy automatycznie na tym etapie określić, czy dany element jest elementem zakupowym, czy podlega zleceniu produkcyjnemu w ramach naszej organizacji. Oczywiście wszystkie te parametry, które Państwo tutaj widzicie, również podlegają edycji. Jeżeli jakaś informacja się nie zgadza, mogę ją zedytować przed wysłaniem. Oczywiście, żeby takiej walidacji nie dokonywać ręcznie, mogę wybrać polecenie walidacja, gdzie system sam sprawdzi, czy wszystkie elementy zostały zaimportowane poprawnie, a co więcej, czy dane zaimportowane są spójne z tym, co znajduje się w systemie ERP. Taki oczywiście status został odnotowany w kolumnie status. Widzę, że dla każdej części te informacje zostały zweryfikowane. Jeżeli struktura się zgadza, mogę po prostu zatwierdzić ją. W momencie zatwierdzania moduł został tak skonstruowany, że zostały utworzone zapasy dla elementów, które były nowe. Oczywiście jest to kwestia konfiguracji. Jeżeli w przypadku danej organizacji zapasy powinny zostać z jakiegoś powodu zakładane ręcznie, również tak można przygotować konektor, aby użytkownik sam decydował, czy zapasy zostaną utworzone, czy też nie. Oczywiście również mam możliwość ręcznego utworzenia zapasów. Jak powiedziałem, jest to kwestia konfiguracji. Oczywiście bezpośrednio z tego interfejsu mamy dostęp do kartotek zapasu, kartotek numeru zapasu materiału, kartotek BOM-u produkcyjnego, marszruty, a także mogę wyświetlić strukturę BOM-u produkcyjnego, która zawiera już szczegółowe informacje na temat materiałów wykorzystanych do produkcji tego konkretnego elementu, z uwzględnieniem wszystkich surowców, które będę potrzebował na potrzeby wykonania tego zlecenia. Tak pokrótce wygląda to rozwiązanie. Multi-Connector PDM ERP jest rozwiązaniem w pełni dostosowalnym do potrzeb firmy. Jego wdrożenie nie wymaga miesięcy pracy, jest to rozwiązanie gotowe do wdrożenia w wielu organizacjach, a dzięki sprawnej administracji, którą przygotowaliśmy, łatwo je dostosować na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli z Państwa strony pojawią się pytania, zachęcam do kontaktu. Cały zespół SolidExpert jest do Państwa dyspozycji. Także jeszcze raz zachęcam, czy to do maila, czy to do telefonów. Ja tymczasem dziękuję za uwagę
Krzysiek Baran, Solid Expert, pozdrawiam.